Cześć, witam wszystkich na moim kanale w kolejnym vlogu, w którym składam komputer chłodzony cieczą. Ja mam na imię Tomek, a Wy oglądacie kanał Topka PC. W dzisiejszym vlogu przyszedł czas na mały gadżet, który chciałbym wkomponować w obecny układ Custom LC. Tym gadżetem będzie czujnik temperatury firmy Barrow. Od razu na wstępie wyjaśnię, że nie jest to reklama produktu, a tylko film, w którym chciałbym pokazać Wam sam montaż takiego czujnika, który poza tym, że powinien wskazywać temperaturę cieczy, to jeszcze będzie ładnie wyglądał. Komputer leży już na boku, aby pokazać Wam, które miejsce wybrałem do montażu wyżej wspomnianego czujnika temperatury. Czujnik będzie zamontowany na wyjściu z drugiej chłodnicy całej pętli układu. Montaż czujnika nie ma za bardzo znaczenia, ponieważ ciecz w układzie porusza się bardzo szybko i czy to będzie przed chłodnicą, czy za chłodnicą, czy nawet po innym bloku wodnym układu, nie ma znaczenia. Zazwyczaj temperatura cieczy jest wszędzie bardzo podobna. Do czego potrzebujemy czujnik temperatury? Na podstawie temperatury cieczy w układzie będziemy mogli zaprogramować odpowiednie obroty wentylatorów na chłodnicach, tak aby temperatura cieczy w układzie nie była za wysoka. Najczęściej przyjmuje się, że bezpieczna temperatura cieczy dla bloków wodnych, distroplate, rurek, w moim wypadku PETG, to temperatura 60 stopni Celsjusza. W przypadku mojego distroplate od Alphacoola to także 60 stopni Celsjusza. Teraz na filmie widzicie, jak powoli przygotowuję się do montażu czujnika temperatury. Teraz dokonuję pomiaru pomiędzy złączką czujnika temperatury a złączką Custom Loopa po prawej stronie. Budując komputer chłodzony cieczą, nigdy nie pozbywajcie się niewykorzystanych rurek. Takie rurki mogą się Wam jeszcze przydać, a tym samym także oszczędzacie pieniądze i czas. A wracając jeszcze do kwestii odczytu temperatury, to temperaturę także możemy odczytać z chipsetu płyty głównej, pamięci, karty graficznej czy innych peryferiów, z których składa się nasz komputer. Ale chyba najbardziej interesującą dla nas informacją jest temperatura kulanta, czyli cieczy odbierającej ciepło z elementów układu. Właśnie na podstawie tej informacji kształtujemy krzywą wentylatorów i odczytujemy informacje o tym, jak ma się nasz cały układ Custom LC. Jak widzicie, zrobiłem krótką rurkę, która powinna nam umożliwić połączenie czujnika z resztą układu. Tutaj już uprzedzając pewne fakty, które za chwilę zobaczycie na własne oczy, chciałbym Wam powiedzieć, że filmy, które widzicie od pewnego czasu na moim kanale, ukazują cały proces budowania komputera chłodzonego cieczą. Dlatego moje filmy pokazują znacznie więcej niż zazwyczaj można zobaczyć, to znaczy na przykład etap pierwszy, komponenty wykorzystywane do budowy komputera z chłodzeniem wodnym i etap drugi, gotowy komputer z zalanym układem kręcący się na obrotowej platformie z podświetleniem. Być może trochę wyolbrzymiłem, bo można zobaczyć na różnych kanałach, i to także polskich, ciekawe osoby budujące i także mające problemy podczas budowy komputerów chłodzonych cieczą. Ja także chciałbym Wam pokazać, że budowa takiego komputera niejednokrotnie to walka. Walka z różnymi problemami, a czasami nawet takimi, których się nie przewidziało. Mój wcześniejszy komputer dla żony posiadał czujnik temperatury wkręcony w rezerwuar. Prosty sposób na odczyt temperatury. Tutaj okazało się, co widzieliście na filmie, że po zamontowaniu czujnika temperatury sam czujnik posiada jakąś masę własną, która spowodowała, że pomimo dokręcenia złączek ewidentnie pod własnym ciężarem czujnik załamywał nieco układ. Oczywiście mógłbym zostawić w ten sposób zamontowany czujnik temperatury, tym bardziej, że układ był szczelny, bo to sprawdzałem. Ale nie ukrywam, że się trochę tego obawiałem i musiałem wymyślić plan awaryjny, który spowodował niemałe zamieszanie wewnątrz obudowy. Mam nadzieję, że mój proces tworzenia komputera chłodzonego cieczą będzie dla Was materiałem szkoleniowym, dzięki któremu wcześniej zobaczycie pułapki, które mogą i Was zaskoczyć. Mój czujnik temperatury, jak widzicie, posiada parę przewodów. Jeden z przewodów to przewód zasilający, który należy podłączyć do płyty głównej, do złącza PWM, a kolejne, które widzicie, to przewody, które powinniśmy, jeśli tak chcemy, podłączyć do złącza Power, czyli to jest Power Switch, znajdującego się w sekcji F panelu płyty głównej. Za pomocą tych przewodów czujnik temperatury po wykryciu zbyt wysokiej temperatury cieczy w układzie może wyłączyć w celach bezpieczeństwa nasz komputer. Jedną ze złączek dwupinową żeńską wpinamy we wtyk Power na F panelu, a tą męską łączymy z przewodem od przycisku obudowy. Na początku, kiedy zauważyłem problem, myślałem, że właśnie przewody, które wychodzą z czujnika, umocuję w ten sposób, aby to właśnie one podtrzymywały sam czujnik, nie pozwalając mu grawitacyjnie opadać. Ale i ten pomysł anulowałem i postanowiłem zrobić coś innego. Nie ukrywam, że pomysł z przewodami był do zrealizowania, ale było to takie rozwiązanie problemu po najmniejszej linii oporu.
Komputer przecież buduję dla siebie i coś takiego na pewno by mnie męczyło. Tak jak kwestia umieszczenia wentylatorów na topie obudowy w komputerze dla żony. Niby umieściłem je w ten sposób, że wyciągają powietrze z obudowy, ale nie są umieszczone pod chłodnicą wewnątrz obudowy, a na chłodnicy i teraz, aby to zmienić, trzeba będzie rozwalić wszystko i od nowa zbudować loop. Aby rozwiązać problem z mocowaniem czujnika temperatury, postanowiłem nie kupować dodatkowych złączek, ale postanowiłem tak przebudować układ, aby wykorzystać to, co już mam. Teraz widzicie, jak demontuję pozostałości z poprzedniego połączenia do czujnika temperatury. Postanowiłem poszukać w złączkach, które jeszcze nie były wykorzystane, złączki, która ułatwi mi połączenie z czujnikiem temperatury. Znalazłem taką złączkę, była to ta, którą właśnie widzicie na filmie, czyli Extender Static, czyli statyczne rozszerzenie, czy innymi słowy wydłużenie. Złączka męsko-męska. Złączka czasami pomocna, szczególnie kiedy brakuje nam krótkiego odcinka do połączenia. Miałem jeszcze kilka innych złączek, ale już np. żeńskich lub kątowych, które już zupełnie nie mogły mi pomóc. Teraz jeszcze chwila na dokręcenie złączki. Jak widzicie, klucz Allen Key jest bardzo pomocny i wykorzystuję go prawie przy każdym dokręceniu złączek. Teraz przykręcę czujnik temperatury i co? Temat mam już prawie rozwiązany. Przynajmniej tak myślałem, ale niestety podczas dokręcania czujnika temperatury okazało się, że gwint w czujniku jest za krótki i kiedy dokręcę czujnik na maksa, czyli z wyczuciem, to ekran czujnika będzie skierowany w kierunku wentylatorów na topie obudowy i będzie zupełnie niewidoczny. A przecież nie o to chodzi. No tak, mamy kolejny problem. Nie miałem już złączki jak tej, którą widzieliście wcześniej, ale tak zwanej obrotowej, czyli rotary, dlatego musiałem taką złączkę znaleźć w innych połączeniach mojej pętli układu chłodzenia. Mógłbym też w ten sposób zostawić czujnik temperatury i wykonać inne połączenie do chłodnicy, ale postanowiłem już tego nie ruszać. Znalazłem potrzebną złączkę, była zamocowana przy połączeniu distro plate a chłodnica 360 mm na froncie obudowy. Nie chciałem się pakować w dodatkowe koszty, bo oczywiście najłatwiej było po prostu kupić taką złączkę. Dlatego idąc w oszczędności postanowiłem zdemontować potrzebną złączkę, a połączenie do chłodnicy na froncie obudowy wykonać trochę inaczej. Ponieważ w swoich zapasach posiadałem jeszcze parę złączek kątowych, np. 45 stopni, a także 90 stopni, więc miałem wrażenie, że mogę w inny sposób połączyć distro z chłodnicą na froncie obudowy. Jeśli mamy trochę złączek, to taka budowa custom loopa trochę przypomina budowanie z klocków Lego. I to raczej czegoś, do czego nie mamy instrukcji budowania, a raczej projekt, który mamy tylko w głowie. Właśnie o tą złączkę mi chodziło. Rotary Extender, który umożliwia nam już po dokręceniu złączki obracaniem elementu układu, który jest do niej dokręcony. Jak widzieliście, jest to złączka męsko-żeńska. Jeszcze tylko chwila na dokręcenie złączki i prawdopodobnie za chwilę problem z przykręceniem czujnika temperatury będzie rozwiązany. Tak, właśnie o to mi chodziło i jak widzicie, po dokręceniu mogę swobodnie sobie ustalić, w którą stronę może być skierowany ekran czujnika temperatury. Jak widzicie, bardzo pomocna złączka, która w ten sposób może być wykorzystana. Za chwilę dorobię rurkę, która połączy czujnik temperatury z chłodnicą na górze obudowy i zabieram się na wymyślenie połączenia do chłodnicy na froncie obudowy. Będzie to coś na wzór filmu Apollo 13, gdzie podczas różnych problemów na pokładzie wahadłowca inżynierowie na Ziemi wymyśleli z dostępnych elementów na pokładzie Apollo 13 urządzenia, które pomogłyby astronautom w powrocie na Ziemię. Jak widzicie, połączenie już wykonane i co? Trochę jednak wisi.
Nawet jeśli dokręcę złączki dość mocno, widać delikatne ugięcie. Oczywiście wzmocnię to za pomocą przewodu, który wychodzi z czujnika temperatury. Poprowadzę go pod czujnikiem, tak aby sam przewód stanowił podporę czujnika. Myślę, że najlepiej byłoby czujnik umieścić w takim miejscu, gdzie rurka byłaby zagięta pod kątem prostym w stosunku do distro, tak aby sama rurka stanowiła jakby podporę. Wtedy byłoby to dość krótkie i mocne połączenie. Nad umiejscowieniem czujnika temperatury zastanawia się jeszcze podczas montażu karty graficznej. Być może tam będzie dogodne miejsce, aby taki czujnik umieścić, tak aby był umocowany stabilnie. To aktualne połączenie jest szczelne, zrobiłem pomiar ciśnienia i po napompowaniu powietrza i uzyskaniu ciśnienia 0,4 bara, to ciśnienie po 3 dniach spadło do mniej więcej 0,38 bara, więc myślę, że jest bardzo dobrze. Teraz na filmie widzicie już w przyspieszonym tempie umocowanie i naciągnięcie przewodu od czujnika temperatury, tak aby stanowił podporę. Tutaj myślę, że ciąg dalszy na pewno nastąpi, tym bardziej, że zamówiłem inny czujnik temperatury z przepływomierzem i jeszcze innymi odczytami, więc zapewne zamienię go na inny model, a ten użyję w innym komputerze, który będę myślę, że w niedługim czasie budował i z którego także zrobię film. Podczas umocowania przewodów czujnika dopadł mnie problem ciasnoty, dlatego postanowiłem zdemontować istniejące rurki, tak aby mieć lepszy dostęp i do przewodu czujnika, ale także do nowego połączenia pomiędzy DistroPlate a chłodnicą na froncie obudowy. Tutaj chciałem Wam pokazać, że czasami nie da się wykonać bardzo krótkiego połączenia za pomocą rurki, ponieważ końcówka rurki zaraz po zagięciu musi pomieścić jeszcze uszczelkę i złączkę. I czasami złączka jest już tak blisko zagięcia rurki, że połączenie może być nieszczelne. Moja końcówka rurki po zagięciu była i tak zbyt długa, aby można było połączyć oba punkty pomiędzy DistroPlate a chłodnicą. Dlatego do połączenia wybrałem taką złączkę, to 45-stopniowa złączka obrotowa w kolorze satynowym, trochę innym niż moje pozostałe, które są niklowane. Tylko taka złączka mi została, więc nie będę wybrzydzał, bo wymyśliłem, że właśnie za pomocą takiej złączki będę mógł wykonać w miarę proste połączenie pomiędzy DistroPlate a chłodnicą. Za pomocą złączki, którą teraz montuję, a także złączki kątowej uzyskam możliwość tak usytuowania złączek względem siebie, że do połączenia wykorzystam prosty odcinek rurki. Szczególnie taki efekt uzyskam dzięki złączce, która przykręcona jest na wylocie z chłodnicy na froncie obudowy. Ponieważ tam umieściłem złączkę o przesunięciu otworu, tak zwaną offsetową o offsecie 7 mm, która jest także obrotowa i dzięki tej złączce mogę tak usytuować otwór złączki, aby rurka była usytuowana względem złączek w prawie idealnym poziomie. Teraz przyszedł czas na złączkę 90 stopni i jak widzicie, mimo już dość małej przestrzeni pomiędzy złączką a chłodnicą na górze obudowy, będę mógł za pomocą klucza Allen key dokręcić mocniej złączkę. Według mnie klucz ten jest niezastąpiony i bardzo pomaga w dokładnym dokręceniu złączek. Powstała właśnie nowa hybryda i zaraz wykonam odpowiedniej długości rurkę, aby uzyskać szczelne połączenie pomiędzy chłodnicą na froncie obudowy. Pierwszy pomiar rurki zrobiony, teraz postaram się wyrównać poziomy pomiędzy złączkami, do tego wykorzystam złączkę, o której wcześniej mówiłem, czyli obrotowy offset zamontowany na chłodnicy na froncie obudowy. Szybka korekta poziomu, teraz już w przyspieszonym tempie zamontuję wcześniej zdemontowane połączenia i sprawdzamy szczelność całego układu. No prawie całego, bo jeszcze bez karty graficznej.
Teraz pompowanie. Tak jak zwykle dopompuję mniej więcej 0,4 bara i będę sprawdzał, jak zachowuje się szczelność układu. Jak widzicie, układ potrafi pomieścić dość dużo powietrza, więc trzeba się trochę namęczyć, aby osiągnąć 0,4 bara. Ok, mamy to. Tak jak wcześniej wspomniałem, odczyt pomiaru ciśnienia dokonywałem codziennie przez 3 dni i po tym czasie ciśnienie spadło do około 0,38 bara, więc myślę, że układ jest szczelny. A teraz przyszła pora na szybkie porównanie rurki akrylowej względem rurki PETG. Ogólnie cały układ wykonałem na rurkach PETG, zakupiłem jednak także rurkę akrylową, aby zobaczyć, jakie są różnice w materiałach, z których wykonane są rurki. Tutaj taka szybka zagadka dla Was. Widzicie dwie rurki, spróbujcie odgadnąć, która z nich to rurka akrylowa, a która PETG. Rurka, która jest zagięta na końcu, to rurka PETG. Ta prosta to rurka akrylowa. Według mnie obie rurki są prawie identyczne, natomiast daje się zauważyć z bliska, że rurka PETG ma jakby podłużną strukturę, a struktura rurki akrylowej jest jakby bardziej jednolita. Według mnie chyba ładniejsza, choć z daleka nie można tego odróżnić. Obie rurki weźmiemy sobie na stół operacyjny i wykonam ich cięcie, obróbkę oraz wyginanie. Na pierwszy ogień idzie rurka PETG, z którą jesteśmy już obeznani. Cięcie rurki dokonam za pomocą piłki od firmy Alphacool, która dedykowana jest do rurek PETG. Udostępnię Wam tutaj także dźwięk, abyście mogli usłyszeć różnicę podczas cięcia. Rurka przecięta, teraz bierzemy na stół rurkę akrylową. Już podczas cięcia można usłyszeć inny dźwięk, co wskazuje, że rurka akrylowa jest twardsza w stosunku do rurki PETG. Dodatkowo powiem Wam, że do cięcia rurek akrylowych powinno się stosować piłki o mniejszych ząbkach, ponieważ ta moja piłka nie dawała sobie rady z akrylem. Co właśnie widzicie na filmie. Przez zęby piłki rurka została postrzępiona. Myślę, że piłka coś jak brzeszczot będzie lepsza. Teraz spróbujemy obrobić końcówkę rurki za pomocą mojego sprzętu do szlifowania końcówek. Z rurkami PETG obróbka wygląda tak jak widzicie na filmie. Bez żadnych problemów mogę nawet wyrównać dość dużą krzywiznę, a nawet w ten sposób skrócić rurkę. Natomiast rurka akrylowa musi posiadać dobrze obciętą końcówkę, aby głowica do szlifowania końcówek rurek mogła sobie z tą rurką poradzić, bo w jednym wypadku stanie się tak, jak widzieliście na filmie. Rurka rozpadła się pod moim naciskiem i działaniem siły obrotu głowicy szlifującej. Próbowałem jeszcze zwiększenia obrotów wkrętarki, ale przy nierównych krawędziach rurki akrylowej nie udało mi się jej wyrównać i odpowiednio zeszlifować krawędzie rurki. Słychać też po dźwięku szlifowania, że akryl jest twardszym materiałem od PETG. Efekt końcowy jest chyba mizerny. Spróbujemy jeszcze wyrównać krawędzie końcówki rurki akrylowej, która jest fabrycznie docięta. Widać, że krawędź rurki jest bardzo dobrze docięta, więc końcówka do zeszlifowania krawędzi powinna sobie z tą końcówką rurki poradzić. Widać szlif na krawędzi rurki, myślę, że jest akceptowalny, więc po tych testach muszę stwierdzić, że rurka akrylowa jest na pewno trudniejsza w obróbce w porównaniu do rurki PETG. Na pewno musimy mieć lepszy sprzęt do cięcia rurek akrylowych.
Teraz zrobię jeszcze jeden szlif, wykorzystując większe obroty wkrętarki. Możemy na pewno zauważyć, że jeśli posiadamy dobrze dociętą rurkę akrylową, to narzędzie do szlifowania nie uszkadza takiej rurki. Myślę, że jest dobrze. Na pewno można byłoby lepiej sprawdzić taką rurkę, a także obróbkę końcówki rurki w gotowym lupie, tak aby sprawdzić szczelność połączenia. Na pewno pokuszę się do wykonania połączenia pomiędzy kartą graficzną a DistroPlate i takie połączenie zrobię z akrylu. Teraz ostatni test na wykrycie różnic. Poddam obróbce cieplnej rurkę PETG i rurkę akrylową i opowiem Wam o różnicach. Rozpoczynam od rurki PETG, już dobrze nam znanej. Myślę, że mnie tutaj nic nie zaskoczy. Rurka dość szybko robi się giętka, zaraz tylko jak będzie odpowiednio rozgrzana, wygnę ją pod kątem 90 stopni. Tutaj widzimy już wygiętą rurkę, wszystko jest dość proste, rurka szybko chwyta temperaturę, pod którą możemy ją wyginać w dowolny sposób. No dobrze, zatem próbujemy tego samego z rurką akrylową. Wypełnienie i zaczynam nagrzewanie rurki. Jeśli chodzi o szybkość rozgrzewania się rurki, jest bardzo podobnie, natomiast zauważyłem, że należy ogrzewać większą powierzchnię rurki, bo podczas zaginania rurki nie jest to takie proste w porównaniu do rurki PETG. Rurka akrylowa stawia większy opór, dlatego powinno być ogrzewane nie tylko miejsce gięcia, ale z marginesem około 1 cm po obu stronach miejsca gięcia. Dodatkowo zauważyłem, że podczas zaginania rurka akrylowa szybciej stygnie. Dlatego jeśli po przyłożeniu rurki do elementu, na którym dokonujesz gięcia rurki, nie zrobisz tego od razu, to będzie trzeba jeszcze raz ogrzać rurkę, ponieważ stygnie ona bardzo szybko. I to właśnie teraz możecie zobaczyć na filmie. Po przyłożeniu rurki do zagięcia poświęciłem trochę czasu na ustawienie rurki i to było już za długo. I rurka nie dała się zagiąć, bo nie miała odpowiedniej plastyczności. Dlatego musiałem ją jeszcze raz ogrzać, aby wykonać gięcie. Natomiast po zagięciu rurki nie musiałem jej trzymać w pozycji zagiętej długo, ponieważ szybko ostygła i nie chciała wracać do pozycji sprzed zagięcia. Ogólnie kwestia usunięcia silikonu z rurek wygląda tak samo, to znaczy usuwa się wypełnienie w ten sam prosty sposób. No i teraz przyszedł czas na wnioski. Większa twardość rurki, a co za tym idzie trudniejsza obróbka rurki akrylowej oraz szybsze stygnięcie rurki akrylowej to chyba największe różnice w porównaniu do rurki PETG. I chyba jeszcze kwestia przejrzystości rurki jest lepsza, więc akryl jest dobrą opcją do wykonania własnego custom loopa. Na tą chwilę kończymy ten materiał. Dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego filmu, dziękuję za lajki i subskrypcje. Do zobaczenia, cześć!